The 2023 parliamentary elections in Poland were exceptional. Long lines at polling stations, crowds of people waiting to cast their votes late into the night, and that result. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,38%. Last year, Polish citizens set a turnout record, casting more votes than in the first democratic elections of 1989. What caused this surge in voter mobilization? We asked a parliamentary correspondent who closely follows Polish politics. No myślę, że to była kumulacja różnego rodzaju oczekiwań ludzi, wyborców i wyborczyń kilkuletnich, związanych z chęcią zrecenzowania tych, którzy do tej pory rządzili i ewidentnie jakąś potrzebą zmiany, bo na to wskazywały te wyniki i do tego doprowadziły. Zrobiliśmy to, naprawdę! Odsunęliśmy ich od władzy! Thanks to this turnout miracle, a pro-democratic coalition of opposition parties defeated the far-right government that had been in power for years. However, this victory was not just the result of politicians and their programs. Dozens of non-governmental organizations played a part, flooding Polish internet with campaigns encouraging voter turnout. Niby czemu pan ma o tym decydować? Bo wygrałem wybory. These campaigns convinced about 7% of Polish voters to participate, likely influencing the final result. We met with the creators of these campaigns to ask them how to motivate people to go to the polls and whether this turnout miracle could happen again in the upcoming European Parliament elections. Ja jestem graficzką, zajmuję się komunikacją wizualną i w dwóch naszych kampaniach Wybierzmy się i coś trzeba wybrać byłam odpowiedzialna za stworzenie identyfikacji wizualnej do tych kampanii. Tworzyliśmy tam głównie posty do udostępniania dalej przez innych. Mieliśmy też kampanię, w tym samym czasie kampanię muzyczną. 9 wokalistek stworzyło dla nas piosenki i te piosenki też zachęcały do tego, żeby zagłosować. Celowaliśmy wtedy w tamtych kampaniach do młodych osób, do młodych dziewczyn. To też chodziło o to, żeby stworzyć hype wokół tego, że to jest coś fajnego. Tu pokazuję plakaty Zuzy Kamińskiej. Ona pokazywała, jakie są motywacje za tym, żeby głosować. Dziewczyny idą na wybory, bo Zuzie wkurza, powiedzmy, obecny rząd. Some commentators say that it was women, tired of having their reproductive rights restricted, who pushed the far-right government out of power. The most spectacular voter turnout campaigns were directed at them. One of these campaigns was co-created by activists from the Wschód Collective, an organization that usually focuses on the climate crisis. To jest najczęściej odtwarzana rolka na polskim Instagramie. To jest tam 15 milionów chyba teraz. Ile? 15 milionów. Do 80 milionów ludzi to dotarło, nie tylko w Polsce, ale też poza Polską. Sprawdzałyśmy sobie raporty. Pamiętam taki raport, który wyszedł jakoś w marcu zeszłego roku. Pokazano, że ponad połowa kobiet między 18 a 39 rokiem życia nie planuje iść do wyborów. Więc wiedziałyśmy, że musimy zmobilizować nasze koleżanki do głosowania i szukałyśmy różnych sposobów. Film był jednym z nich po prostu. W sensie ten spot był jednym z nich, takim punktem wyjścia też na 2 tygodnie przed wyborami, który miał być jakimś takim produktem, o którym rozmawiamy, czy wokół którego dzieją się rozmowy o tym, że cicho już byłyśmy, że te wszystkie kryzysy, które gdzieś tam symbolicznie pokazujemy w tym filmie, one faktycznie nas dotyczą. Będziemy walczyć o prawa każdej Polki. Zazwyczaj frekwencja jest taka, jaka jest kampania, to znaczy jest taka, w jaki sposób prowadzą ją politycy. Jeżeli kładą na stole jakieś propozycje, jeżeli są w stanie przekonać ludzi, że myślą o nich i że program jest stworzony właśnie zgodnie z ich potrzebami, że są jakieś konkretne propozycje, no to też potencjalni wyborcy czy wyborczynie inaczej na to reagują. Jeżeli ta kampania jest pozbawiona takiego elementu, to znaczy nie ma takiego elementu, który opierałby się na tym, że odpowiada na konkretne potrzeby ludzi, tylko jest jakimś PR-owym, marketingowym wytworem, no to wtedy też ta frekwencja jest zupełnie inna. Nie przekonałem panów marszałka i premiera Kosiniaka-Kamysza do tego, aby zaakceptowali projekt aborcja legalna do 12 tygodnia. The challenge for the upcoming European Parliament elections is the specific political promises that the new Polish government has yet to fulfill.
For young women, this includes the liberalization of abortion laws promised during the 2023 campaign, which has not yet been enacted. To maintain a sense of agency among Polish women voters and indirectly encourage them to participate in the European elections, the activists from the Muzhood Collective are proposing a campaign initiative called We'll Handle It Ourselves. To jest taka nasza próba zawalczenia już o konkrety. Dla nas te wybory są o kilku konkretach, w tym też o jakby prawach reprodukcyjnych i dostępie do bezpiecznej aborcji. Prowadzimy teraz krajową, a właściwie europejską zbiórkę pod naszą inicjatywą obywatelską, która właśnie ma jakby wymóc na Parlamencie Europejskim utworzenie takiego programu wsparcia w aborcjach, tak żeby Polki, kiedy to aborcja nadal jest zakazana przez właśnie starszych po prostu boomerów, to żeby Polki miały dostęp do aborcji tabletkami lub aborcji chirurgicznej w innych państwach, w których ta aborcja jest świadczona i miały dostęp do tego za darmo. Chodzi o bardzo konkretną rzecz, czyli żeby w ramach tych już rzeczy, które Unia oferuje, powiedzmy, które są razem z nią, czyli w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej czy ustawodawczej, żeby stworzyć po prostu mechanizm finansowy wypłacający nam pieniądze na aborcję. To, na czym nam super zależy, to żeby podtrzymać i rozbudować, rozwinąć jakby zaangażowanie i siłę polityczną, która leży w tych osobach. Power to the people. You have a direct impact on reality. These are the values other organizations are striving to convey in their pro-turnout campaigns for the European Parliament. They are expanding last year's format of internet ads with educational activities. Mamy spotkania dwudniowe dla osób z NGO-sów, dla aktywistek o tym, jak tworzyć kampanię, czyli po prostu dzielimy się właśnie tą wiedzą, jaką uzyskaliśmy wtedy i tym know-howem i przekazujemy je osobom dalej, żeby one też mogły tworzyć kampanię przy nawet żadnym budżecie. Any day now, new actions will also be launched, targeting not only women but all voters. Polish non-governmental organizations are busy again because in the end, Każdy głos ma znaczenie.